Co to się stało? No, a ja ogólnie w Niemczech już byłem. Tam z kumplem jeździliśmy i zatrzymaliśmy się przed wjazdem do Niemczy, tam gdzieś z boku. I teraz jak tu przyjechałem, to mi się pojawiła taka myśl, że chyba lepiej jest być jednak z daleka niż w samym centrum, bo jak będę krążyć dronem, to nie będę no, widzieć go za bardzo. No tak wiesz, może z 2 lata temu, nie wiem, bo przez tą pandemię to powiem Ci, że mi się czas pomieszał. Ale widziałem, że Ty zamki też robisz. No ja robię co tam wiesz, popadnie tak naprawdę, no nie? Albo zamki, albo miasta. To w ogóle tutaj wjechaliśmy tak naprawdę przez przypadek, bo popatrzyłem w lewo, jak jechaliśmy gdzieś chyba w góry, mówię, ty kurde, spoko wygląda ta Niemcza, że wiesz, ten kościółek tutaj chyba wystaje, bo Niemcza jest w górze, nie, położona, no więc no, dawaj, zajedziemy. Zobaczymy, co tam z tej Niemczy dzisiaj wyjdzie. Sznurki. Zapomniałem w ogóle, że wiesz, że w tym dronie mam możliwość przybliżenia, kurde, bo inaczej w ogóle wychodzą ujęcia, jak sobie przybliżysz, no nie, jest inna perspektywa. Znalazłem gościa, który coś tam robi z nożami, nie? Że produkuje noże. No i zrobiłem mu po prostu dokument. Za darmo, da zajawki, no i w zasadzie tyle. Dobra, to przerzucimy się. Nie, tam jeszcze coś zostało. Ty, no właśnie, wiesz co, kurde, chciałem tam do nich kiedyś napisać, żeby polatać tam właśnie FPV-ką jakąś, no ale nie napisałem. Ale przyjdzie ten czas, tylko mówię, teraz już nadchodzi jesień, więc nie wiem, czy oni mają w ogóle spoko kwiaty, nie? Bo mówisz o arboretum, tak? No. Dobra. Ścinam choinkę. To trochę się boję, bo on tak przybliża, że wiesz, jak na pierwszym planie bym miał krzaki jakieś, to mogę ich nie widzieć. Ja mam problem tutaj właśnie z tym, że nisko jest dużo drzew i na tym przybliżeniu to powiem Ci, nie lada wyzwanie. To już stoi 20 lat nieruszane. Aha, że kiedyś była szwalnia? Tak. 10:30. I właśnie był kamieniołom i chciałem tam sobie polatać tą FPV-ką, ale byli tam ludzie i tak mówię, kurde, wszędzie są kamery, żeby nie było przypału, to spadam stamtąd. Dobra, chciałem dzisiaj na przykład sobie zobaczyć tą Niemczę i porównać chociażby jak skręciłem ją, wiesz, 3 lata temu do tego, jak teraz ją dzisiaj na przykład skręcę, czy chociażby mój skill się trochę chociaż podniósł, no nie, wiesz, żeby nawet, nie wiem, światło było chociaż dobre, no nie, czy coś. No, poza tym mam innego drona już, pomijając to, no nie, więc tu latam na przybliżeniu, a tam leciałem na szerokim kadrze cały czas, no i to już jest na pewno na plus, tak mi się wydaje. Zacząłem wywoływać samemu filmy, nie? To najpierw, wiesz, czarno-biały film, musiałem się dowiedzieć, jak wywoływać, no to jeszcze jest spoko, a później kolorowy, mówię, to dobra, to skoczę nie sobie. Kolor Tak. No na zimnym procesie, Nie, w ciepłym, C41, tak. No i tam, wiesz, no tam musisz trzymać temperaturę 38, 3 trzeba mieć, no i plus minus tam jest chyba albo 3, albo pół stopnia, no nie, ale no staram się utrzymać tam 38,3 i wychodzą zdjęcia, nie, także jest spoko, no i wiesz, jest wkrętka, bo tam masz na Kodaku inne kolory, na Fuji masz inne kolory, no i samo to, że czekasz na te zdjęcia, nie, to... Czarno-białe tak, ale koloru nie wywoływałem sam. Nie może iść tak wszystko.
Nie, no powiem Ci, że tyłem jeszcze po takim błocie nie jechałem. To... A tu jest druga droga. Druga droga tu jest. Powinniśmy wjechać. Patrz. A chcecie się tam przedzierać? Tak, tak, ja tu sobie wejdę tam. Biorę tą walizę. Albo chociaż w zasadzie to nie, bo muszę się rozpakować. Ale ta stabilizacja jego, wiesz, to jest trochę kiepska. I wolę latać na zwykłych dronach, tych, których tam sobie gdzieś buduję, z założonym po prostu GoPro. Co? To zawahanie widać i potem nie mam, kurde, czym go, wiesz, stabilizować, no nie, żeby to było fajne, płynne. I ten dron jest taki średni, że tak powiem, akurat z tych DJI-ów, no ale niech będzie. Mogę jeszcze polatać tym, no jedną baterię mogę zrobić i możemy w sumie spadać, bo nie wiem, czy normalnym dronem to kręcić. Czy film w Wilkowicach na motocrossie, wiesz, i tak bardzo nisko leciałem toru, że kurde, odbiło mi się śmigło o tor i obok była kałuża. No i wpadł mi dron do kałuży, w zasadzie do bagienka i go, kurde, szukałem. A to był mój jeden z takich najlepszych, wiesz, dronów wariatów. No i trochę tęsknię za nim. Wiesz, boję się nisko lecieć, bo... O kurde, teraz przesadziłem. Triki, triki, bo to nie są raczej triki, ale no jak coś robisz i tracisz zasięg, to on automatycznie stopuje się w powietrzu, wiesz? Jeżeli straci zasięg albo nie mam tu pauzę, więc w trakcie lotu po prostu mogę zatrzymać tego drona. A te normalne, takie co są składane, to nie zatrzymam go. I już się nieraz tak zdarzało, że kręciłem jakiś zamek na przypale na przykład i wiesz, i straciłem zasięg i musiałem tam iść przez płot. No dobra, jak z tego coś wyjdzie, to będę zadowolony. O, i patrz, pauza. Hej! Co on, kurwa? No i very interesting. Dobra, siadaj tu. Tego się nie spodziewałem. Tak Ty, nie wiem, nie wiem. Ale to było dziwne. Pierwszy raz tak miałem. Jak widać, amator za tym zapadem do drona. Tak się kończy. Właśnie widać w goglach, a co innego on zapisuje i to jest problem, no nie? I że jakby to było płynne, tak jak na GoPro potem, to byłbym zadowolony, nie? No ale coś za coś. Muszę się do tego przekonać, bo chciałbym tym dronem jeszcze trochę polatać. Może w jakimś plenerze po prostu, albo nie wiem, gdzieś. Znaczy plenerze, w sensie na jakimś zamku. Jak się uda, bo tamtymi to już trochę się chyba boję, że spadnie komuś na głowę i wiesz, obetnę mu rękę.